Chciałbym teraz z Państwem porozmawiać o szczególnej sytuacji migracji, to znaczy migracji przymusowej. To znaczy takiej migracji, kiedy rodzina wraz z dzieckiem, dziećmi są zmuszone do tego, aby przyjechać do danego kraju i niejako ten proces adaptacji do nowych warunków kulturowych i językowych jest koniecznością sytuacji, a nie wyborem danej rodziny i dzieci. Przede wszystkim z poprzednich moich rozważań możemy zgodzić się co do tego, że sytuacja co do zasady zmiany kultury jest sytuacją bardzo trudną. To jest proces złożony, stresujący, często mający znamiona sytuacji kryzysowej. W związku z tym możemy sobie tylko spróbować wyobrazić, czym jest sytuacja zmiany kultury w kontekście właśnie migracji przymusowej, na przykład takiej spowodowanej wojną. W tym kontekście warto spróbować sobie przez chwilę wyobrazić bądź wczuć się troszeczkę w sytuację bycia uchodźczynią, uchodźcą. Tutaj chodzi o dotknięcie, jak ja to mówię, takiej fenomenologii bycia osobą odmienną kulturowo-językowo, szczególnie w sytuacji, kiedy przebywanie w danym kraju nie jest rezultatem swobodnie podjętej decyzji. No i oczywiście wyobrażenie sobie tego typu sytuacji pomoże nam, mam nadzieję, rozrysować krajobraz wyzwań, z którymi my również w swojej pracy profesjonalnej będziemy się mierzyć. Przede wszystkim warto zadać pytanie o emocje. Jakie to są emocje, które towarzyszą osobom zmuszonym do przyjazdu do danego kraju? Tutaj możemy wymienić emocje bardzo różnorodne, począwszy od poczucia bezradności, zdezorientowania, smutku, szoku, odrętwienia, często spadku energii, przez poczucie braku kontroli, ciągłe napięcie, poczucie doświadczonej krzywdy, często realnie doświadczonej krzywdy i wiele innych bardzo trudnych emocji, z którymi radzą sobie osoby, które zmuszone zostały do przyjazdu do obcego kraju. Sytuacja migracji przymusowej również prowadzi do tego, że dochodzi do szeregu zmian związanych oczywiście z emocjami, które doświadczamy, ale również zmian na poziomie tego, w jaki sposób my funkcjonujemy, jak funkcjonują nasze myśli, jakie posiadamy schematy poznawcze. Przede wszystkim zmiana w zakresie tego, jak myślimy o sobie. Osoby, które niejako są zmuszone do przyjazdu do Polski, mogą zacząć myśleć o sobie w zupełnie nowych kategoriach. Tego, jak bardzo są bezbronni, jak bardzo są bliscy śmiertelności. Mogą myśleć o sobie w kategoriach zagrożenia, odpowiedzialności, również w zakresie tych bardzo trudnych emocji i poczucia nieszczęścia oraz tak naprawdę braku jakiejkolwiek kontroli względem tego, co się nam przytrafia. Zmiany również dotyczą tego, w jaki sposób my myślimy o innych. Inni mogą w związku z tym jawić jako osoby niebezpieczne, jako osoby brutalne, zagrażające nam, które również nie zasługują na zaufanie. I trudno jest czasami dyskutować z tego typu przekonaniami, tym bardziej, że one bardzo często wiążą się z często dramatycznymi doświadczeniami, które stają się udziałem danej osoby. Również myślimy o świecie w zupełnie inny od osób w kulturze przyjmującej sposób. Świat jawi się tutaj jako nieprzewidywalny, niekontrolowany, chaotyczny. Nie mamy na to wpływu, co się przytrafia. Bardzo często jest to
całkowicie poza naszą kontrolą. Również tutaj może być poczucie takiej prawdziwie doświadczanej niesprawiedliwości. Dlaczego nam, dlaczego naszemu krajowi, dlaczego mi się to przytrafiło. No i oczywiście trudno jest zapomnieć o poczuciu ciągłego zagrożenia i tego, że świat jawi się jako takie miejsce bardzo niebezpieczne. Warto uświadomić sobie, że dramatyczne często doświadczenia migracji przymusowej prowadzą do tego, że ten sposób, w jaki my myślimy o sobie, o świecie, o innych, mają charakter często trwały, głęboko zakorzeniony w tym, jak myślimy, przejawiający się w bardzo różnorodnych sferach funkcjonowania. W związku z tym są również bardzo trudne do zmiany. Trudne do zmiany nie znaczy, że nie jest to niemożliwe, ale często wiąże się to z wytężoną pracą i koniecznością współpracy z daną osobą i pracy właśnie na tych schematach myślenia o sobie, o innych i o świecie. Bardzo często te schematy i myśli mają charakter uogólniony. Często generalizowane jest to doświadczenie. Nie wiem, czy nadmiernie. Trudno jest tutaj dyskutować i mówić nadmiernie, jeżeli ktoś doświadczył rzeczywiście bardzo dramatycznych sytuacji. Trudno z taką osobą jest dyskutować. Czy to, co ona myśli teraz o świecie, rzeczywiście jest nadmierną generalizacją. Na pewno warto pokazywać, że nie jest to jedyna strona. Tego typu myśli, schematy mają charakter automatyczny. One są wysoce dostępne, to znaczy ujawniają się w bardzo różnych sytuacjach, przy bardzo różnych okazjach. Co więcej, znajdują się bardzo często poza kontrolą, poza świadomą kontrolą danej osoby. No i w związku z tym wpływają na całość naszego funkcjonowania, począwszy od tego, jak doświadczamy otoczenie, jak myślimy, jakie emocje są z nas wzbudzane, a skończywszy na zachowaniu, a skończywszy na tym, co robimy, jak robimy i dlaczego robimy. I to wszystko nas prowadzi do neurobiologii stresu, o której chciałbym chwilę porozmawiać, ponieważ żebyśmy mogli zrozumieć tak naprawdę, co się dzieje w sytuacji doświadczenia stresu, sytuacji trudnych i traumatycznych, powinniśmy zrozumieć, co tak naprawdę stres robi z nami, z naszym myśleniem i funkcjonowaniem. I na tych kwestiach chciałbym krótko się skupić.